W 1983 roku okolice Wdzyc objęto ochroną przyrodniczą poprzez powołanie Wdzyckiego Parku Krajobrazowego o powierzchni około 178 km². Ten ruch miał na celu zabezpieczenie unikalnego ekosystemu jezior wdzyckich i otaczających je lasów sosnowych przed nadmierną urbanizacją. Dzięki temu Wdzyce zachowały swój naturalny charakter, a jednocześnie stały się znanym punktem na turystycznej mapie Kaszub. Dziś Wdzydze Kiszewskie to nadal niewielka wieś, około 200 mieszkańców, ale o dużej renomie wśród turystów. Historyczna bieda odeszła w niepamięć. Miejscowość rozwija się dzięki turystyce, zachowując przy tym swój spokojny, sielski klimat. Spacerując po wsi, można zobaczyć tradycyjne kaszubskie zabudowania, a obok nich pensjonaty, domki letniskowe i przystanie żeglarskie, które świadczą o nowych funkcjach Wdzyc. Pod zaborem pruskim nastąpiły również zmiany administracyjne i językowe. W 1894 roku w ramach germanizacji nazw miejscowych na Pomorzu władze zaborcze zmieniły historyczną nazwę Wdzydze na niemiecką Sanddorf, co dosłownie znaczy piaskowa wieś. Była to nazwa sztuczna i nie miała związków z lokalną tradycją, jednak funkcjonowała urzędowo aż do końca I wojny światowej. Po powrocie tych terenów do odrodzonej Polski w 1920 roku przywrócono oryginalną nazwę Wdzydze. Przełom w historii miejscowości nastąpił na początku XX wieku wraz z przybyciem Teodory i Izydora Głogowskich w 1906 roku. Ich działalność kulturalna, a zwłaszcza utworzenie muzeum, zaczęły stopniowo ściągać do Wdzyc gości spoza regionu. Moi drodzy, jesteśmy właśnie we Wdzydzach. Zaopatrzyłem się w taki ładny podkładkę ze scenariuszem, żeby już tak z pamięci nie dukać, a zabawić Was merytoryczną wiedzą. Myślę, że taka ściągawka będzie lepsza niż to, co do tej pory. A więc Wdzydze Kiszewskie, potocznie zwane Wdzydzami. To niewielka kaszubska wieś o bogatej historii, choć często trudnej. Pierwsze historyczne wzmianki dotyczące tej okolicy pochodzą już z 1258 roku, a w dokumentacjach pojawia się nazwa jeziora Wdzydze, związanego z okolicznym Grodem i starostwem kaszubskim. Właśnie, jesteśmy dzisiaj, jest 4 maja. Pogoda straszna. Nie wiem, czy polecę dronem, nie wiem, czy będziecie widzieć te widoki, te piękne jeziora, te piękne lasy, te piękne okolice. Kamera, popatrz, właśnie stoimy przed wieżą widokową, punktem obserwacyjnym, ale cienko to widzę. Co chwilę wieje, co chwilę pada. Zobaczymy, jak to będzie. A jeżeli chodzi o samą miejscowość, samą osadę Wdzydze, przez stulecia była to społeczność rybacka. Pod koniec XVII wieku we wsi mieszkało 11 rybaków i 1 karczmarz. Także dużo ich nie było, tych mieszkańców. Ale oni utrzymywali lokalną gospodę dla podróżnych. Było to typowe dla osad nad jeziorami. Rybołówstwo i obsługa przepraw stanowiły główne zajęcia mieszkańców. A my teraz będziemy powoli wchodzić do góry i przy okazji opowiem Wam resztę historii tej miejscowości. W XVIII wieku Wdzydze pozostawały małą wioską. W roku 1780 odnotowano tu zaledwie 40 mieszkańców. Trudne warunki naturalne, czyli ubogie, piaszczyste gleby, sprawiły, że rolnictwo nie dawało dużych plonów, a wieś przez długi czas była dosyć biedna i odizolowana od większych ośrodków. W drugiej połowie XIX wieku wdzyckich gospodarzy, aby przetrwać, podejmowało sezonowe migracje zarobkowe. Od wiosny do jesieni wyjeżdżali na Saksy do zamożniejszych regionów. Pracowali u pruskich gospodarzy na Żuławach Wiślanych, a nawet w Saksonii i Mecklenburgii. Dopiero późną jesienią wracali do domów z zarobionymi pieniędzmi, by przeczekać trudną zimę. Mimo tych wysiłków bieda we Wdzycach była dotkliwa, a wieś pozostawała na uboczu przemian XIX wieku. Ciężko wejść.
ale damy radę. Centralnym elementem krajobrazu i zarazem rozwoju Wdzyc jest majestatyczne jezioro Wdzyckie. Jest to jeden z największych akwenów Pojezierza Kaszubskiego. System połączonych jezior, tworzących charakterystyczny kształt krzyża o łącznej powierzchni około 14 km². W skład tego krzyża jezior wchodzi 5 połączonych ze sobą mniejszych jezior: Wdzydze, Radolne, Gołuń, Jelenie oraz Słupinko. Ich wody łączą się, tworząc rozległy zbiornik o długości około 9 km i szerokości około 4. Maksymalna głębokość jeziora dochodzi do 68 metrów, co czyni Wdzydzę jednym z najgłębszych jezior w Polsce. Dzięki swoim rozmiarom i rozległej tafli jezioro bywa od dawna nazywane przez miejscowych Kaszubskim Morzem lub Wielką Wodą. Rzeczywiście, gdy powieje silniejszy wiatr, na jeziorze potrafią tworzyć się fale przypominające małe morze. Jezioro Wdzydze odegrało kluczową rolę w rozwoju miejscowości. Przez stulecia stanowiło główne źródło utrzymania mieszkańców, obfitowało w ryby, co zrodziło tradycję rybołówstwa. Dostęp do wody umożliwiał także komunikację i handel z sąsiednimi osadami po drugiej stronie jeziora, gdy drogi lądowe były słabe. W czasach nam współczesnych ogromne znaczenie jeziora przejawia się w rozkwicie turystyki. Malownicze położenie nad wodą i możliwości aktywnego wypoczynku przyciągają do Wdzyc tysiące turystów każdego roku. Jezioro Wdzyckie to prawdziwy raj dla żeglarzy. Działa tu kilka przystani i portów jachtowych, z czego największa to stanica wodna PTTK, czyli tu, gdzie jesteśmy, we Wdzydzach Kiszewskich, dokładnie. Latem po talii Kaszubskiego Morza suną dziesiątki białych żagli. Sam muszę się wam przyznać, że nieraz brałem udział w tych regatach i coś tam mi się wygrało. Może kiedyś się pochwalę. Poza żeglarstwem Wdzydze to także popularny cel dla kajakarzy. Przez jezioro przepływa rzeka Wda, która stanowi jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych Pomorza. Organizowane są spływy kajakowe Wdą, często kończące się lub zaczynające właśnie we Wdzydzach. Kajakarze cenią sobie połączenie spokojnej wody jeziora z nurtem rzeki i pięknem otaczającej przyrody. Patrzcie, jak tutaj pan płynie fordewindem. Wdzydze dzięki jezioru były naturalnym przystankiem dla flisaków spławiających drewno rzeką Wdą oraz dla kupców podróżujących między Kaszubami a Kociewiem. Od 1983 roku jezioro Wdzyckie i jego okolice objęte są ochroną w ramach Wdzyckiego Parku Krajobrazowego. Dzięki temu zachowano czystość wód oraz bogactwo przyrody. Wokół jeziora rozciągają się rozległe lasy sosnowe borów tucholskich, poprzecinane torfowiskami i łąkami. Żyją tu bobry, wydry, a nad wodą można dostrzec majestatyczne bieliki krążące w poszukiwaniu ryb. Na wyspach jeziora gnieżdżą się kormorany i czaple siwe. Sam akwen charakteryzuje się wyjątkową przejrzystością wody oraz zróżnicowaną linią brzegową. Jezioro ma też swój wymiar kulturowy i legendarny. Kaszubi od wieków opowiadali historię o wodnych duchach zamieszkujących w Wdzydze. Najsłynniejszą jest legenda o księciu Sorce i wodnej nimfie Wdzydzannie. Według legendy młody książę zakochał się w pięknej Wdzydzannie, którą ujrzał przeglądającą się w maleńkim jeziorku. By zdobyć jej względy, rozkazał olbrzymom osuszyć jezioro. Jednak ci, kopiąc rowy w 4 strony świata, spowodowali napływ jeszcze większej ilości wody. Tak powstało jezioro o kształcie krzyża, które przybrało imię Wdzydze. Na cześć nimfy do dziś mówi się, że o zachodzie słońca Wdzydzanna tańczy na falach jeziora, barwiąc niebo na różowo. Bez Kaszubskiego Morza Wdzydze pozostałyby zapewne nieznaną wioską, ale dzięki niemu stały się jednym z najchętniej odwiedzanych zakątków Pomorza. W okresie międzywojennym wieś stała się znana w kręgach miłośników folkloru. Organizowano tu wycieczki krajoznawcze, a w karczmie bywali etnografowie i artyści szukający inspiracji. Niemniej, aż do połowy XX wieku Wdzydze pozostawały skromną osadą rybacko-rolniczą. Dopiero powojenny rozwój turystyki jeziornej i utworzenie dużego skansenu sprawiły, że wieś zaczęła się przekształcać w miejscowość turystyczną.
Kaszubski Park Etnograficzny imieniem Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich to najstarszy skansen w Polsce, założony w 1906 roku. Powstał z inicjatywy małżeństwa, które odkupiło od miejscowego gospodarza Michała Hinca XVII-wieczną chałupę podcieniową i urządzili w niej prywatne Muzeum Kaszubskie, pierwsze muzeum na wolnym powietrzu na ziemiach polskich. W początkowej kolekcji znalazły się m.in. tradycyjne kaszubskie czepce, obrazy malowane na szkle, stare meble i sprzęty gospodarskie. Muzeum stało się ważnym ośrodkiem dokumentowania kultury Kaszub. W 1932 roku skansen dotknęła tragedia. Pożar wsi Wdzydze strawił chałupę Gulgowskich wraz z większością zbiorów. Dzięki staraniom Teodory Gulgowskiej obiekt odbudowano do 1934 roku i ponownie wyposażono w oryginalne eksponaty. W 1948 roku Teodora przekazała skansen państwu polskiemu. Opiekę nad nim przejęło Muzeum Pomorskie w Gdańsku, a w 1954 roku do chałupy dołączono przeniesiony z Wdzyc tucholskich drewniany dom rybaka. Powstało wtedy Muzeum Chat Kaszubskich. W 1969 roku muzeum przekształcono w samodzielny Kaszubski Park Etnograficzny, stopniowo poszerzając teren ekspozycji. Obszar skansenu zwiększono najpierw do 12,5 hektara, a w 1980 roku do obecnych 22 hektarów. Zgromadzone obiekty usystematyzowano, tworząc sektory tematyczne odpowiadające różnym regionom Kaszub oraz sąsiednim ziemiom. W roku 2000 nadano placówce obecną nazwę Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny imieniem Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich. Wdzycki Park Etnograficzny był pierwszym muzeum na wolnym powietrzu w Polsce. Powstał 5 lat przed słynnym skansenem na Sztucznym Jeziorze w Sztokholmie, a na ziemiach polskich wyprzedził go jedynie skansen w Rydlówce pod Krakowem, założonym w 1904. Jednak ten we Wdzydzach miał charakter znacznie szerszy i trwały. Dzięki temu Wdzydzy zyskały miano kolebki polskich skansenów, a doświadczenia Gulgowskich inspirowały późniejszych twórców muzeów etnograficznych w całym kraju. Teodora Gulgowska, chcąc ratować ginące kaszubskie rzemiosła, zorganizowała przy muzeum warsztaty haft dla okolicznych kobiet. Propagowała tradycyjne wzory zdobnicze, jednocześnie wprowadzając nowe kompozycje inspirowane sztuką użytkową. Z czasem wykształcił się charakterystyczny styl haftu kaszubskiego, zwany szkołą wdzycką, odróżniający się od innych, np. szkoły żukowskiej czy puckiej, paletą barw i motywami zaczerpniętymi z przyrody Wdzyc. Losy skansenu odzwierciedlają burzliwą historię regionu. Po pożarze w 1932 roku Teodora Gulgowska musiała na nowo kompletować całe zbiory. Nie poddała się, mimo że miała już ponad 70 lat. Miejsce, przez które właśnie przechodziliśmy, to jest karczma z Rumi. Jest w niej recepcja, stróżówka i pewnie coś pysznego do jedzenia, bo bardzo mi tutaj pachniało jedzeniem, a jestem trochę głodny. Karczma z Rumi jest to rekonstrukcja karczmy zajezdniowej usytuowanej przy dawnym trakcie z Berlina przez Gdańsk do Krakowa. Budynek w formie zrekonstruowanej w muzeum został wybudowany w XVIII wieku i był w latach późniejszych kilkukrotnie przebudowany i modernizowany. W muzeum karczma pełni rolę sektora wejściowego. Mieści wejście na teren ekspozycji, kasę biletową, multimedialną wystawę wprowadzającą oraz karczmę z pokojami gościnnymi. No to już wiemy. A tu mamy wiatrak z brus. Wiatrak Holender z brus zbudowany został w 1876 roku z elementów drewnianych dawnej dzwonnicy. Zmodernizowany w 1914 roku, użytkowany był do 1947 roku. Wzniesiony na planie ośmiokąta, posiada wnętrze trzypoziomowe oraz ruchomy dach mieszczący koło paleczne osadzone na wale skrzydłowym. Podczas wojny Wdzyce znalazły się pod okupacją niemiecką i muzeum prawdopodobnie było zamknięte.
Samej Teodorze jako znanej działaczce groziło niebezpieczeństwo, lecz dożyła ona do końca wojny. Po 1945 roku skansen wymagał ponownego ożywienia. Z pomocą przyszli nowi kustosze i państwo polskie, które przejęło obiekt. Obecny, rozległy park etnograficzny to efekt ponad 100 lat pracy kilku pokoleń muzealników, zaczynając od pasji dwojga Gulgowskich. Kaszubski Park Etnograficzny obejmuje malowniczy teren o powierzchni 22 hektarów, położony nad brzegiem jeziora Gołyń. Na rozległej przestrzeni zebrano około 50 zabytkowych budynków, głównie drewnianych, przeniesionych z różnych zakątków Pomorza. Zwiedzający mogą odbyć podróż w czasie poprzez autentyczne układy dawnych wiosek kaszubskich i kociewskich. Ekspozycja podzielona jest na sektory tematyczne odpowiadające tradycyjnym regionom północnym, środkowym i południowym Kaszubom oraz sąsiadującemu Kociewiu. Dzięki temu spacer po skansenie przypomina wędrówkę przez różne części Pomorza sprzed ponad 100 lat. Teodora z domu Fethe i Izydor Gulgowski to małżeństwo pasjonatów folkloru, którym Kaszuby zawdzięczają ocalenie wielu zabytków kultury ludowej. Teodora Gulgowska była malarką i społeczniczką, wykształconą w Berlinie, gdzie poznała współczesną sztukę użytkową oraz techniki hafciarskie. Zachwycona sztuką ludową Kaszub dokumentowała wzory i rękodzieło, przyczyniając się do odrodzenia tradycyjnych rzemiosł, m.in. plecionkarstwa, ceramiki i haftu kaszubskiego. Propagowane przez nią motywy haftu zyskały miano szkoły wdzyckiej, kontynuowanej przez miejscowe hafciarki. Zaś Izydor Gulgowski był z kolei lokalnym nauczycielem i etnografem amatorem. Już na przełomie XIX i XX wieku gromadził podania i eksponaty związane z Kaszubami, a w 1905 roku opublikował w języku niemieckim pracę o kulturze kaszubskiej. Gulgowscy, dzieląc wspólną pasję, poświęcili życie dla zachowania kaszubskiego dziedzictwa. Swoją pierwszą zabytkową chałupę urządzili jednocześnie jako dom i muzeum, oprowadzając gości i edukując okolicznych mieszkańców na temat własnej kultury. Po śmierci Izydora w 1925 roku Teodora samotnie prowadziła muzeum jeszcze przez wiele lat. Oboje zostali pochowani na wzgórzu nad jeziorem na terenie skansenu. Ich grób, ozdobiony przez Teodorę malowanym kamieniem, można do dziś odwiedzić we Wdzydzach. Jeżeli kto nie wierzył, że taka strzecha może wodę przetrzymać, to proszę bardzo, jest tego dowód. Lało przed chwilą strasznie jak z cebra. I teraz jak to ładnie spływa właśnie. Zagrodę chałupnika z Zazdrości zbudowano na początku XIX wieku w osadzie śródleśnej w Borach Tucholskich, założonej przed 1780 rokiem, której mieszkańcy trudnili się głównie przemysłem leśnym, a w mniejszym stopniu zajęciami rolniczo-hodowlanymi. Chałupa została wzniesiona po 1802 roku, a jej użytkownicy byli bezrolni. Utrzymywali się z pracy najemnej i rzemiosła. Konstrukcja ścian z Rębowa na obłap z ostatkami. Dach został pokryty sosnowymi dranicami. Niewielkie wnętrze chałupy mieści jedną izbę z wyposażeniem z drugiej połowy XIX wieku. Czekam na autobus, żeby mnie stąd zabrał. Czekam. Pan kamerzysta też czeka? No. Może w tego malucha wsiądziemy. Zagroda szlachecka z Luzina. Dwór wybudowano w połowie XVII wieku w konstrukcji zrębowo-szkieletowej. Budynek z biegiem lat, wielokrotnie przebudowywany i modernizowany, posiada wielodziałowe wnętrze z reprezentacyjnymi izbami od frontu. Wewnątrz prezentujemy wystawy
Mieszkanie szlachecko-ziemiańskie na Kaszubach z początku XX wieku. Czystość i porządek domowy w końcu XIX i początku XX wieku oraz dzieje zagrody folwarcznej z Luzina. Spichlerz wzniesiono w połowie XVIII wieku w konstrukcji szkieletowej z murem wypełniającym z gliny. Mieści wystawę zrealizowaną we współpracy z Instytutem Herdera w Marburgu Polacy, Niemcy, Kaszubi. Fotograficzne obrazki z życia kaszubskiej i pomorskiej wsi XIX i XX wieku. Wielodziałowy chlew z kamienia mieszczący oborę, stajnię, świniarnię i magazyn pasz zbudowano w połowie XIX wieku. Dwuklepiskowa stodoła z Łęczyc pochodzi z dużego gospodarstwa sołeckiego, a wybudowana została w końcu XIX wieku. Jest to budynek o konstrukcji szkieletowej, w dużej części z dębiny, z murem wypełniającym z cegieł. Jedną z jego długofrontowych ścian oszalowano deskami. Świątynia z Bożego Pola Wielkiego ufundowana została przez Bertolda von Luntosz, właściciela wsi w latach 1637–1658. Budynek wzniesiono w konstrukcji szkieletowej z drewna sosnowego z murem wypełniającym z cegieł. Pierwotnie służyła jako zbór protestancki, a po 1946 roku jako kościół katolicki. W 1743 roku bryłę świątyni wzbogacono dzwonnicą ustawioną na stropie, a w 1867 roku dobudowano wschodnią zakrystię.